Witajcie w kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj mam dla Was kolejny sprzęt Yale, firmy, która jest znana m.in. z zamku, który kiedyś pokazywałem, Linus, a teraz mam dla Was Smart Alarm, czyli zestaw alarmu oraz kilku akcesoriów, taki zestaw startowy, który pozwoli Wam zrobić Smart Alarm w Waszym domu. Zapraszam. Co dostajemy w zestawie podstawowym, tym takim głównym? Po pierwsze, samą bramkę z alarmem. Za chwilkę będę już przechodził szczegółowo i pokażę Wam, jakie ona ma wejścia oraz jakie są główne funkcje. Taką klawiaturkę, za pomocą której uzbrajamy i rozbrajamy nasz dom bądź mieszkanie. Czujnik ruchu z funkcją wykrywania zwierząt oraz dosyć spory kontaktron. Zacznijmy od samej bramki, czyli punktu głównego, podstawowego w całym tym zestawie. Bramka, jak widzicie, jest nieduża, biała, taka całkiem ładna. Wejście Ethernetu, na Ethernet wejście na zasilacz 9V. Tutaj jest przycisk LEARN, czyli po prostu przycisk służący do parowania oraz taka zaślepka, którą gdy wyciągniemy, no to cały system zaczyna nam działać. Sama bramka, dwie bardzo ważne funkcje, które posiada. Po pierwsze, posiada syrenę, pieruńsko głośną syrenę. Taką naprawdę głośną, jeżeli myśleliście, że słyszeliście głośną syrenę, to ta jest głośniejsza. Przetestowane, gdy raz przypadkiem się weszło do domu i się zapomniało odblokować i to było na pół miasta. Okropnie głośna syrena, co jest jej bardzo dużą zaletą, bo jeżeli złodziej wejdzie do Waszego mieszkania, to wtedy zdecydowanie będzie chciał z niego zwiewać. Chyba że Wy wejdziecie i zapomnicie, to wtedy Wy będziecie próbowali na szybko ją rozbroić. A co jest jeszcze bardzo dużą funkcją, to jest to, że ja usłyszałem na przykład o takim przypadku kradzieży, włamaniu do mieszkania, że po prostu został odłączony prąd, więc wszystkie systemy poszły w pioruna, no i złodzieje weszli. Ona ma wbudowaną baterię. Dzięki temu, że ma wbudowaną baterię, to nawet jeżeli zostanie odłączony prąd i wejdzie złodziej do naszego mieszkania, to syrena mimo wszystko się uruchomi, zawyje. On prawdopodobnie będzie wtedy trochę zdezorientowany tym, czy wyłączył prąd, czy nie i po prostu powinien uciec. Jeszcze 3 informacje o tej bramce. Jeżeli chodzi o siłę syreny, o której Wam wspomniałem, że jest bardzo głośna, 100 dB, więc głośna. Bardzo głośna nawet. Sama bramka ma również tą opcję, że informuje nas o tym, gdy cokolwiek się zadzieje, czyli gdy na przykład jakiś czujnik nam wykryje ruch, dajmy na to, albo otwarcie drzwi, no to wtedy z jednej strony dostajemy push na aplikacji, z drugiej syrena wydaje taki pik, który nawet gdy jesteśmy w domu i ktoś próbuje nas okraść, gdy jesteśmy w domu, no to wtedy nas o tym informuje i ostrzega. Kolejny element zestawu, czyli pierwszy czujnik, który Wam dzisiaj pokażę, czujnik ruchu. Czujnik ruchu, który mi się nie podoba pod tym względem, że jest bardzo duży. Jest o wiele większy niż jakiekolwiek czujniki ruchu, które widziałem, nawet te od Ikei, które były duże i średnio działające. On jest bardzo duży, ale już dobrze działający na szczęście. Działa na akumulatorku i co jest ważne, jest w stanie ignorować zwierzęta. Więc jeżeli zwierzęta mają do 27 kg, to nie będą uaktywniały alarmu. Przetestowane na 2 majkunach, czyli takich bardzo dużych kotach, nie uaktywniały alarmu, więc no, warto go postawić gdzieś, gdzie będzie miał duże spojrzenie na nasz główny pokój, albo okna, albo drzwi, tam gdzie faktycznie może złodziej wejść. Kolejny czujnik, który jest w zestawie, to kontaktron, zwykły kontaktron, który działa dosyć prosto. To montujemy tam, gdzie się ma nie ruszać, to się montujemy tam, gdzie ma się ruszać, na przykład na oknie albo na drzwiach. I gdy rozchyli się kontaktron, wtedy dostajemy powiadomienie, że ktoś próbuje się dostać do naszego mieszkania. Zaletą tego kontaktronu jest to, że ma taką sprężynkę tutaj i gdy ktoś będzie próbował go odkleić, na przykład odkleić jednocześnie te 2 elementy, żeby się dostać do naszego mieszkania. Pamiętajmy jednak mimo wszystko, żebyśmy montowali go wewnątrz, nie na zewnątrz, bo to wtedy ma mniejszy sens. No to jeżeli on spróbuje coś tu majstrować, to dostaniemy tak zwany temper alert, czyli poinformowanie o tym, że ktoś majstrował przy naszym kontaktronie na komórce. Nie będzie wył cały alarm, ale dostajemy takie powiadomienie w telefonie. Co mi się nie podoba, to to, że on jest bardzo duży. Znowu, w stosunku do innych kontaktronów, które miałem na przykład od Akary albo Xiaomi, to on jest bardzo duży. Po prostu jest widoczny. Dla mnie te urządzenia powinny być jak najmniej widoczne, a tutaj niestety, ale jej zdecydowało, że chce pokazać, on jest opływowy, ale ja akurat jeżeli chodzi o taką wielkość, to jestem na nie. Ostatni element, który znajdziemy w zestawie, to ta oto klawiatura, którą uzbrajamy albo rozbrajamy alarm, albo częściowo go uzbrajamy. Jaka jest różnica? Pełne uzbrojenie, kiedy na przykład wyjeżdżamy na dłużej i wszystko się ma posprawdzać, pozamykać, a częściowe uzbrojenie, gdy na przykład
chcemy na chwilę gdzieś wyskoczyć albo chcemy pójść spać, ustawiamy sobie w aplikacji, co definiujemy jako pełne uzbrojenie, a co definiujemy jako częściowe uzbrojenie. Tutaj jest klawiaturka, za pomocą której wpisujemy kod, który sobie ustawimy przy rejestracji do Yale. Mamy również dwa przyciski, które są panic button, czyli gdy dłużej przytrzymamy powyżej 3 sekund, to wtedy się uruchomi tryb paniki. Sam wygląd tej klawiaturki bardzo ładna. To akurat mi się podoba, jest taka elegancka, w stylu wszystkiego, ale chyba najładniej wykonana. Możemy ją gdzieś sobie zostawić, gdzieś może leżeć, albo możemy ją po prostu przykleić w danym miejscu, na przykład przy drzwiach wyjściowych. Poza tym znajdziemy jeszcze w opakowaniu kabel zasilający, kabel ethernetowy oraz zestaw do montażu tego wszystkiego na ścianie. Trzeba o tym pamiętać, że to jest zestaw podstawowy. Zestaw od Yale ma o wiele więcej urządzeń. Mamy tam czujniki dymu, mamy zwykłe czujniki ruchu, mamy czujniki w postaci breloczków. Jest naprawdę bogaty, znajdziemy tam dużo elementów. No i mamy aplikację zarówno dla iOS-a, jak i dla Androida, ale do aplikacji za chwilkę przejdę. Zaczynamy od tego, że pierwszym widokiem, jaki widzimy, jest widok montażu. Tam idziemy krok po kroku. Możemy zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby to zamontować. Wszystko jest proste i jasne. Dodatkowo w samej instrukcji też znajdziecie dużo informacji o tym, jak to zamontować. Jest ona naprawdę bogata i ma dużo różnego rodzaju zdjęć. Następnie będziemy widzieć już nasz główny panel, w którym zobaczymy nasz alarm i czujniki. Tam też możemy włączyć syrenę za pomocą specjalnego przycisku, dzięki czemu uruchomimy ją zdalnie. Idąc dalej, ten alarm ma 3 tryby, jak Wam wspominałem. Rozbrojony, uzbrojony, częściowo uzbrojony, więc tutaj możemy sobie zrobić ich konfigurację, a także możemy ustawić to, ile czasu mamy mieć na odblokowanie tego alarmu. Gdy wejdziemy, otworzymy i wtedy na przykład mamy 30 sekund, żeby wklepać kod, a także ile czasu ma być na zablokowanie, czyli gdy wychodzimy, to na przykład blokujemy go i mamy 10 sekund na to, żeby opuścić nasz dom. Idąc dalej, mamy szeroki dostęp do edycji urządzeń. Widzimy nasze czujniki, możemy sporo rzeczy tam ustawić. Możemy sobie ustawić na przykład, żeby za każdym razem jak czujnik ruchu wykryje ruch, no to żeby był taki dedykowany sygnał na bramce. Możemy też poustawiać na samej syrenie te rzeczy, o których Wam wcześniej wspominałem, czyli jak długo ma czekać na opuszczenie naszego domu albo ile ma czasu nam dać, żeby go odblokować. Więc całkiem sporo Yale nam daje informacji, czy tam możliwości do sterowania naszymi urządzeniami. Poza tym mamy szeroki dostęp do logów i to jest bardzo fajne, bo to nie chodzi tylko o to, czy coś się zadziało, ale mamy tam na przykład informację, czy był zanik napięcia, czy po prostu ktoś próbował odciąć prąd i dostać się do naszego domu. Tam wszystko to jest pokazane, więc Yale naprawdę podszedł do sprawy konkretnie. A jeśli chodzi o asystentów, to mamy pełne wsparcie dla asystenta Google, dla Amazon Alexy oraz dla Philips Hue, bo Yale bardzo lubi współpracować z Philipsem, więc możecie sobie robić różnego rodzaju automatyzacje, gdzie jak będzie wykryty ruch przez czujnik ruchu z Yale, no to zapalą się jakieś światełka z Philips Hue. Możecie też sterować głosowo tym asystentem, tym systemem właśnie za pomocą asystentów Google oraz Alexa. To teraz test. Jak to się wszystko sprawdziło w praktyce? Bardzo dużą zaletą jest to, że dostajemy tak dużo powiadomień, które możemy sobie skonfigurować, chcemy albo nie. Gdy zostanie otwarty czujnik Kontaktron i ktoś wejdzie na przykład do naszego sklepu, no to możemy mieć powiadomienie na telefonie, możemy mieć powiadomienie w postaci maila, albo możemy mieć pik na bramce. Tak samo, gdy wykryje czujnik ruchu jakiś ruch w naszym domu. To jest plus, bo różnymi kanałami dostajemy informację, że coś się dzieje, a same opóźnienie praktycznie nie występuje. Jest to prawie że natychmiastowe. Więc to wydaje mi się, że jest całkiem duży plus. No i ta syrena, która jest bardzo głośna, która jest najgłośniejszą z wszystkich, jakie dotychczas testowaliśmy. 100 dB, pieruńsko. Pieruńsko głośny to jest faktycznie taki pierwszy poważny alarm, tak bym go nazwał, na naszych testach. Czyli taki, który faktycznie może odstraszyć złodzieja. Bo nie ukrywajmy, te wszystkie od Akary były takie ok, a ten faktycznie daje w kość, gdy go uruchomimy, a poza tym wykrywa te wszystkie małe niuanse, za pomocą których daje nam znać do tej bramki albo powiadomieniami, więc mamy pełne spojrzenie na to, co się dzieje. To teraz czas na ceny. Ten podstawowy zestaw, który Wam dzisiaj pokazuję, kosztuje około 1000 zł. Za bramkę, 2 czujniki, klawiaturkę, myślę trochę drogo, ale jest to profesjonalny alarm, więc jak go porównamy na przykład z całym zestawem Satella i z tym wszystkim, to wydaje się, że to jest cena całkiem rozsądna.
Ta bramka pozwala nam na dodanie 40 urządzeń, więc wydaje mi się, że dla takiego domu 30 kontaktronów, czujników ruchu, czujników dymu to 100% wystarczy. Jeżeli chodzi o dokupowanie tych urządzeń, no bo to jest podstawowy zestaw, tutaj za dużo nie zdziałacie, musicie kupować więcej. Kontaktron około 100-130 zł, czujnik ruchu około 200, a czujnik dymu z czujnikiem temperatury około 350 zł. Do tego zestawu macie również, no bo Yale lubi zamki, to macie możliwość dodania właśnie zamków, na przykład takich całych smart klamek. One kosztują około 1000 zł. To czas sobie podsumować ten zestaw podstawowy z Yale. Jego zalety, jego wady. Zacznijmy od zalet. Naprawdę zaletem jest ta bramka. Ten głośny alarm, to, że ona ma to wbudowaną baterię, więc nawet jeżeli skończy się napięcie, jeżeli ktoś odetnie nam prąd, to ona nadal będzie działać i odstraszy potencjalnie osoby, które będą chciały nas okraść. To, że mamy sporo tej możliwości konfiguracji. Mamy te alarmy pełne, alarmy częściowe, możemy dużo podziałać z tymi wszystkimi czujnikami, to jest duży plus i te wszystkie powiadomienia, kolejny zacny plus. Oraz to, że to wspiera asystenta Google oraz Alexę. Na minus nie ma HomeKit, a ja uwielbiam HomeKit, więc dla mnie to jest mniej użyteczne, po prostu nie dopnę go do swojego ekosystemu. Tego mi trochę brakuje w Yale. Mają na przykład to w Linuxie, więc nie wiem czemu akurat w tym miejscu nie dodali, bo taka super bramka z taką fajną syreną by mi się przydała. Poza tym jest to dosyć drogi zestaw, no bo 1000 zł za cały zestaw to jest sporo, szczególnie potem jak spojrzymy na te kolejne elementy, które musimy kupować. Szczególnie wydaje mi się ten czujnik dymu z temperaturą, on jest dosyć drogi, ale możecie na przykład obudować to w Google Home albo w Alexie i wykorzystywać tą bramkę jako ten element, który będzie głównie odstraszał i to będzie miało jak najbardziej sens. Bo to jest coś takiego pomiędzy już bliżej takim profesjonalnym alarmom niż takim całkowicie amatorskim. Więc to mi się bardzo podoba i myślę, że pod tym względem mogę go Wam polecić. Jeżeli szukacie fajnego smart alarmu do domu, to warto spojrzeć na ten zestaw Yale, bo może być odpowiedzią na Wasze potrzeby. A ja dziękuję Wam dzisiaj za ten film. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania filmów, komentowania, wchodzenia na SmartMe i wszystkiego, co związanego ze Smart Home. Dzięki wielkie i do zobaczenia.